Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na przepis, który zbierze w sobie wszystkie charakterystyczne dla jesieni smaki i zapachy. Przygotujemy proste ciasto dyniowe, które wypełni nasze domy wspaniałym zapachem przypraw kojarzących się z piernikiem. I jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszego dyniowego ciasta zaczynamy od produktów suchych. Do miski z mąką dodajemy cynamon, gałkę muszkatołową, suszony imbir, zmielone goździki i ziele angielskie. Następnie dodajemy 2 łyżeczki sody oczyszczonej i mieszamy wszystko ze sobą za pomocą rózgi do momentu, aż przyprawy będą równo rozprowadzone w mące. Do osobnej miski dodajemy miękkie masło i brązowy cukier. Ucieramy je ze sobą za pomocą miksera przez kilka minut do momentu, aż uzyskamy jasną, puszystą masę. Kiedy to nastąpi, zbieramy ją ze ścianek miski za pomocą silikonowej szpatułki. Kolejnym krokiem jest dodanie jajek. Jajka dodajemy do masy pojedynczo, za każdym razem miksując masę na niskich obrotach do całkowitego połączenia. Następnie zwiększamy obroty i ubijamy ją przez chwilę do momentu, aż stanie się gładka i puszysta. Kiedy to nastąpi, dodajemy pióre z dyni i dokładnie mieszamy. Masa będzie wyglądać, jakby się zważyła, ale jest to całkowicie normalne przez wilgoć zawartą w pióre. Nie przejmujmy się tym, ponieważ wszystko dojdzie do normy po dodaniu mąki. Po wmieszaniu w masę dyni dodajemy do niej jeszcze syrop klonowy i ekstrakt waniliowy. Całość ponownie dokładnie mieszamy. Nadchodzi czas na dodanie mąki wraz z przyprawami. Produkty suche dodajemy stopniowo w 2 lub 3 partiach. Za każdym razem składniki łączymy ze sobą mikserem na niskich obrotach do całkowitego ich połączenia. Niskie obroty są tutaj konieczne, w innym przypadku skończymy z mąką na wszystkim wokół, tylko nie w misce. Pełną listę składników znajdziecie jak zawsze w linku w opisie. Na końcu dodaję świeżo mielone ziarna kardamonu, o których, przyznam szczerze, wcześniej zapomniałem. Wy dodajcie je na etapie przyprawiania mąki. Po raz ostatni mieszamy ciasto i możemy zabierać się za pieczenie. Ciasto przekładamy do natłuszczonej i opruszonej mąką formy do babek. U mnie jest to taka o średnicy 24 i wysokości 9 cm. Rozprowadzamy i wyrównujemy je w formie silikonową szpatułką. Tak przygotowane ciasto trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza, grzejącego w funkcji góra-dół na około 45-50 minut do suchego patyczka. Gotowe ciasto odstawiamy na 10 minut w blaszce do lekkiego przestudzenia. Po tym czasie wyciągamy je z blaszki na kratkę i całkowicie studzimy. W czasie, kiedy ciasto stygnie, możemy przygotować nasz herbaciany lukier. Do 120 g cukru pudru dodajemy 2 łyżki mocno zaparzonej herbaty. Ja używam herbaty jabłkowo-cynamonowej po to, żeby dodać ciastu kolejnych jesiennych nut. Ale jeśli nie macie takiej pod ręką, użyjcie zwykłej czarnej herbaty, też sprawdzi się świetnie. Gdyby lukier był zbyt gęsty, można go rozrzedzić kilkoma kroplami czystej wody. Kiedy ciasto jest całkowicie ostudzone, przyozdabiamy je lukrem. Jego ilość jest już całkowicie osobistą sprawą, jednak jak widzicie ja go nie żałuję, ponieważ ta kombinacja mocno korzennego ciasta z pysznym herbacianym lukrem jest genialna i polecam ją każdemu. Nareszcie, nasze aromatyczne ciasto dyniowe jest gotowe do podania. Można się częstować. Pachnie obłędnie. Próbujemy. Po prostu brak mi słów. Ciasto jest puszyste, a mimo to wilgotne dzięki dyni. Osoby uwielbiające pierniki będą czuły się jak w domu, ponieważ wszędzie dookoła unosi się fantastyczny zapach przyprawy korzennej. Szczerze mówiąc, dla mnie tak smakuje jesień. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Napiszcie, jakie są Wasze ulubione jesienne przepisy.
Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!